Chongqing. Ogromne, ponad 30-milionowe miasto w południowo-zachodnich Chinach, wkomponowane w otaczające je góry. Już podczas lądowania widać rzekę Jangtzy, górzysty teren i niekończący się dywan wieżowców. To jedno z największych miast na świecie, choć jeszcze do niedawna mało kto poza Chinami wiedział o jego istnieniu. Chongqing słynie przede wszystkim z niezwykłego położenia, futurystycznego klimatu nocą, gorącego hotpota i miasta zbudowanego na wielu poziomach. Most Tianximen łączy nowoczesne centrum Chongqing z dzielnicą Hongyadong i jest jednym z najbardziej charakterystycznych mostów w mieście. Hongyadong to wielopoziomowy kompleks zbudowany na stromym zboczu nad rzeką w centrum Chongqing. Znajdują się tu restauracje, sklepy, tarasy widokowe i wąskie przejścia pomiędzy kolejnymi poziomami budynków. Całe miejsce nawiązuje stylem do dawnej architektury regionu, ale otoczone jest nowoczesnymi wieżowcami i mostami. Wieczorem wszystko rozświetla się tysiącami świateł i właśnie wtedy Hongyadong wygląda najbardziej imponująco. Z góry wygląda jak zwykła ulica, ale kilka poziomów niżej nagle okazuje się, że jesteśmy kilkanaście pięter nad rzeką. To jedno z tych miejsc, które najlepiej pokazują, jak niezwykłym i pionowym miastem jest Chongqing. Zabytek. Ale klimatyzację każdy ma, ja taki system. Qixinglu to jedno z najbardziej nietypowych miejsc w Chongqing. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły plac pomiędzy budynkami, ale kiedy podejdziemy do krawędzi, okazuje się, że znajdujemy się kilkanaście pięter nad ulicą. To miejsce bardzo dobrze pokazuje, jak zbudowany jest Chongqing. Miasto powstało na stromych wzgórzach, przez co ulice, mosty i budynki często znajdują się na zupełnie różnych poziomach. W
W Chongqing bardzo łatwo zgubić orientację, bo parter jednego budynku może być jednocześnie 10. piętrem od drugiej strony. To jest jakiś Brzyków.稍等，稍等，稍等。这个要不要买？ Times Square i okolice Jifangbei to nowoczesne centrum Chongqing. Wieżowce, ogromne centra handlowe, neony i ruchliwe ulice sprawiają, że trudno uwierzyć, jak ogromne jest to miasto. To właśnie tutaj najlepiej czuć tempo współczesnych Chin. Pomiędzy galeriami handlowymi i drapaczami chmur co chwilę trafiamy też na wąskie przejścia, schody i kolejne poziomy miasta. Wieczorem całe centrum rozświetla się reklamami i światłami, a miasto wygląda jeszcze bardziej imponująco. Wieczorem nad rzeką zaczyna się jeden z najbardziej niesamowitych pokazów w Chongqing. Setki dronów unoszą się pomiędzy wieżowcami i tworzą na niebie ogromne animacje, symbole i świetlne obrazy. W połączeniu z podświetlonymi mostami, neonami i panoramą miasta całość wygląda momentami wręcz nierealnie. Tysiące ludzi zatrzymują się nad brzegiem rzeki i przez kilka minut całe miasto po prostu patrzy w niebo. Trudno uwierzyć, że to nie scena z filmu science fiction, tylko zwykły wieczór w Chongqing. Coś powstaje. Statek. A tam ptaszki latają. No. Tak, Się lepszy zoom przydał. no teraz tak. Przecież coś już jest jakieś kiera, koło. Koło to jakiś napis będzie. Jakiś zamek. No. Haotianmen to miejsce, w którym spotykają się dwie ogromne rzeki, Yangtze i Jialing. To właśnie tutaj zaczyna się ten charakterystyczny widok Chongqing. Góry, mosty i las wieżowców wyrastających prosto nad wodą. Wieczorem nabrzeże zamienia się w jedno wielkie widowisko świateł. Statki przepływają pomiędzy podświetlonymi mostami, neony odbijają się w rzece, a całe miasto wygląda, jakby nie miało końca. Trudno oderwać wzrok od panoramy, która zmienia się dosłownie w każdym kierunku.
Raffles City to futurystyczny kompleks wieżowców nad rzeką, który stał się jednym z nowych symboli Chongqing. A tu, dla kontrastu, ciężarówka obładowana towarem do granic możliwości, a chwilę później lokalni mieszkańcy grający w xiangqi. Tradycyjne chińskie szachy. Kolejka linowa nad rzeką Yangtze powstała jeszcze w latach 80. jako część normalnego transportu miejskiego. Do dziś korzystają z niej zarówno turyści, jak i lokalni mieszkańcy przemieszczający się pomiędzy dwiema stronami miasta. Wsiadamy do wagonika zawieszonego wysoko nad rzeką, a kilka minut później wysiadamy po drugiej stronie, otoczeni wieżowcami i panoramą Chongqing. To krótki przejazd, ale pozwala zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy. Uzupełnieniem gęstej sieci metra w Chongqing jest ta naziemna linia, która dzięki dość nietypowemu rozwiązaniu stała się atrakcją znaną na całym świecie. Jesteśmy właśnie w drodze na stację Liziba i już w wagonie trwa walka o najlepsze miejsce przy oknie, bo każdy chce nagrać moment wjazdu do budynku. Pociąg dosłownie przejeżdża przez środek normalnego bloku mieszkalnego, a jedna ze stacji została zbudowana na jego środkowych piętrach. To jest wszystko zablokowane. Od stacji Liziba postanowiliśmy po prostu pójść przed siebie. Trochę pod górę i bez konkretnego planu odkrywać kolejne fragmenty miasta. Z każdą uliczką Chongqing wyglądał trochę inaczej. Małe kawiarnie, artystyczne stragany, stare schody i spokojniejsze zaułki tworzyły zupełnie inny klimat niż futurystyczne centrum pełne wieżowców. Stąd rozciągała się też szeroka panorama na centrum miasta, mosty i kolejne warstwy zabudowy wspinającej się po zboczach wzgórz.
Shancheng Walk to jedna z niewielu części Chongqing, w której nadal można zobaczyć ślady dawnego miasta sprzed czasów wieżowców i nowoczesnych autostrad. Cała trasa prowadzi stromymi schodami i wąskimi uliczkami poprowadzonymi pomiędzy starymi kamienicami zawieszonymi na zboczach wzgórz. Po drodze mijamy małe lokalne sklepy, stare bloki, punkty widokowe, pozostałości dawnych murów miasta i zwykłe codzienne życie mieszkańców Chongqing. W niektórych miejscach trudno uwierzyć, że zaledwie kilka minut dalej znajduje się futurystyczne centrum pełne drapaczych mur. Shancheng Walk bardzo dobrze pokazuje, jak wyglądał Chongqing, zanim stał się jednym z największych i najbardziej nowoczesnych miast Chin. Pozostałości dawnych murów miejskich przypominają, że Chongqing przez setki lat było miastem obronnym, otoczonym fortyfikacjami i stromymi zboczami wzgórz. Eling Park to stary park położony na jednym z najwyższych wzgórz w centrum Chongqing. Wśród drzew, pawilonów i spokojnych alejek znajdują się tarasy widokowe, z których można zobaczyć ogromną panoramę miasta i rzek przecinających Chongqing. Jak w wielu chińskich miastach, Chongqing rozwija się jednocześnie w górę i pod ziemię. Pod powierzchnią miasta znajduje się gęsty labirynt metra, przejść podziemnych i ogromnych korytarzy handlowych. Każde wejście do metra, wyjście ze stacji albo przejście pomiędzy liniami wygląda tutaj mniej więcej w ten sposób. Ifangbei to nowoczesne centrum Chongqing i jedna z najbardziej rozpoznawalnych części miasta. Pomiędzy ogromnymi wieżowcami, centrami handlowymi i neonami znajduje się plac z pomnikiem wyzwolenia, od którego cała okolica wzięła swoją nazwę.
To właśnie tutaj skupiają się sklepy, restauracje i najbardziej ruchliwe ulice Chongqing. Mercure Hotel Chongqing Jiefang Bay znajduje się w samym centrum nowoczesnego Chongqing, zaledwie kilka minut spacerem od najbardziej charakterystycznych miejsc miasta. Z wyższych pięter hotelu rozciąga się widok na gęstą zabudowę centrum, neonowe ulice i kolejne warstwy miasta wspinającego się po wzgórzach. Shibati to odrestaurowana część starego Chongqing, zbudowana na stromym zboczu pomiędzy nowoczesnymi wieżowcami centrum miasta. Cała dzielnica składa się z wąskich uliczek, schodów, małych sklepów, restauracji i tarasów ukrytych na kolejnych poziomach zabudowy. Dawniej była to jedna z najstarszych i najbardziej zatłoczonych części miasta, a dziś łączy historyczny klimat Chongqing z nowoczesną, turystyczną atmosferą. Zobacz, jakie to jest fajne. Tu jest narysowana City. U góry są ceny. Mieszko. U góry się... Raffles City to jeden z najbardziej futurystycznych kompleksów w Chongqing i nowy symbol miasta. Składa się z kilku ogromnych wieżowców połączonych charakterystyczną poziomą konstrukcją zawieszoną wysoko nad ziemią. Cały kompleks został zbudowany tuż przy miejscu, w którym spotykają się rzeki Yangtze i Jialing. Znajdują się tutaj galerie handlowe, tarasy widokowe, restauracje i jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów panoramy Chongqing.
Przejeżdżamy właśnie kolejką przez most Tiananmen. Wieczorem z mostu rozciąga się jeden z najlepszych widoków na podświetlone Hongyadong, rzekę i panoramę Chongqing. Chociaż jak widać, z kolejki właściwie niewiele widać. A tak wygląda płatność za przejazd metrem w Chinach. Wystarczy otworzyć aplikację Alipay i zeskanować kod przy wejściu oraz wyjściu ze stacji. Telefon praktycznie całkowicie zastępuje tutaj bilety, gotówkę i karty płatnicze. Po drugiej stronie rzeki znajduje się Longmenhao, odrestaurowana część starego Chongqing z tarasami widokowymi skierowanymi na centrum miasta. To właśnie stąd rozciąga się jeden z najbardziej znanych widoków na Hongyadong, most Tiananmen i panoramę wieżowców po drugiej stronie rzeki. Na jednej ze szklanych platform trzeba nawet założyć foliowe ochraniacze na buty, żeby nie porysować podświetlanej podłogi. To jest tak, jakby się... Aha, i tak nie przybliżasz. Wieczorem Hongyadong zmienia się nie do poznania. Drewniane fasady, czerwone lampiony i kolejne poziomy budynków rozświetlają się tysiącami świateł odbijających się w rzece. Z każdą minutą przybywa ludzi, a całe miejsce zaczyna bardziej przypominać scenografię z filmu niż normalną część miasta. Dopiero po zmroku widać, dlaczego Hongyadong stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w całych Chinach. A to tylko wejście do sklepu. Jak widać, Chińczycy naprawdę potrafią przyciągnąć uwagę. Wieczorem okolice Times Square i Jifang Bay zamieniają się w morze neonów, ekranów LED i świateł odbijających się od szklanych wieżowców. Trudno uwierzyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądało tu to zupełnie inaczej.
Sama nazwa Times Square rzeczywiście kojarzy się bardziej z Nowym Jorkiem niż z Chinami, ale w azjatyckich miastach bardzo często używa się zachodnich nazw dla nowoczesnych centrów handlowych i biznesowych. W praktyce to po prostu jedna z najbardziej nowoczesnych i komercyjnych części Chongqing. Wieczorem wracamy jeszcze raz do Jifangbei, bo dopiero po zmroku to miejsce naprawdę ożywa. Ulice wypełniają się ludźmi, zapachami jedzenia i neonami świecącymi dosłownie z każdej strony. Dopiero teraz można zobaczyć, co naprawdę jedzą tutaj ludzie. Od lokalnych przekąsek aż po rzeczy, które dla większości turystów wyglądają dość ekstremalnie. Ej, to jest dobre. Spróbujemy jednego? Tak, skorpiony na patyku też tu są. I żeby nie było wątpliwości, to stacja kolejowa Chongqing East, a nie lotnisko.